projekcie Marbefes, który obejmuje całe wybrzeże europejskie od północnej Skandynawii przez Arktykę Europejską aż do Morza Śródziemnego, w każdym z 4 geograficznych rejonów robimy jedną akcję, która nazywa się BioBlitz, czyli to jest identyfikacja roślin i zwierząt nadmorskich w takim jakimś łatwo dostępnym miejscu, jak tutaj Folkeparken na wyspie Tromsøya. I tu staramy się pokazać głównie młodzieży, ale oczywiście każdemu, kto chce te akcje oglądać, jak ogromna jest różnorodność świata wokół nas. Nawet w takim miejscu, które każdy odwiedza w czasie niedzielnego spaceru. Right now we are on the southern tip of Tromsø Island. This is called the Folk Park, the Folkeparken, and it's a much beloved area for the people of Tromsø and all around to come and sit and grill and just hang out. And today we're filling it with young and older marine biologists. And within 24 hours, we should deliver a species list to this National Geographic concept. And as you can see, everybody's having a lot of fun. W Sopocie nad Bałtykiem zidentyfikowaliśmy blisko 700 gatunków roślin i zwierząt, zarówno w strefie tej takiej lądowej, przylegającej do morza, jak i w tej morskiej. W Tromsø, która jest prawie subarktyczną Europą, prawdopodobnie będziemy mieli odwrotną proporcję. Będzie dużo więcej gatunków w morzu niż na lądzie. Tutaj ten ląd jest jeszcze bardzo ubogi, natomiast morze, jak widać za mną, to jest siedlisko wielkich oceanicznych alg, strefa pływowa bardzo bogata we wszelkiego rodzaju organizmy i spodziewamy się tutaj wielkiej różnorodności życia morskiego. We're starting with the seaweed, different kinds of seaweeds, and we start at the top of the shore and move further down, because then we see different kinds of species. The children have been having a lot of fun looking at crabs and turning over the stones and looking at the small shrimps that are under the stones. And a few have found some tiny little fish and some shells and snails. And right now we have an underwater drone, an ROV out, which there it's swimming, moving back and forward. So we're going to map how long the seaweed goes out and also map some of the larger animals we see on the seabed. And then we're looking at red algae and kelp and also the filamentaceous algae that you can see here. These tend to be a sign of eutrophication if you have like nutrients influence, if you have a lot of them. Niektóre z tych zwierząt możemy pokazać w czasie takiego publicznego pokazu we Fram Center w Tromsø. Niektóre będziemy musieli posiedzieć nad nimi troszkę dłużej w laboratorium, miniaturowe, mikroskopijne, te, które wymagają jakichś specjalnych technik preparacyjnych. No i zobaczymy, jak to będzie, jak wyniki tej zabawy będziemy mogli porównać z Bałtykiem, a następny przystanek w przyszłym roku to Dublin i Sardynia nad Morzem Śródziemnym.